cześć, hello, salut, hola, oj, hej, halo, ciao, привет. Bardzo często pytacie mnie, w jakich językach właściwie mówię i teoretycznie mówię w 9 językach. Dzisiaj po raz pierwszy na moim kanale powiem Wam coś w każdym języku, w którym mówię, w każdym języku, którego aktualnie się uczę. Jeśli ktoś z Was jeszcze mnie nie zna, to ja mam na imię Ania, jestem nauczycielką języka polskiego jako obcego, a to jest Płynnie po polsku, kanał i podcast dla osób, które uczą się języka polskiego. So I don't like saying I speak a language because I think the level of the language is constantly changing. Some of my languages are strong, some are rusty, and honestly, English is one of the rusty ones right now because I don't use it every day anymore. Du coup, j'aurais dû peut-être commencer cette vidéo par le français parce que ça, c'est ma langue la plus forte en ce moment après le polonais. Mais ça n'a pas toujours été le cas. À l'école, quand j'ai commencé le français, je comprenais quasiment rien. Et c'était qu'au moment où j'ai commencé à vraiment parler à un locuteur natif avec qui je faisais un échange linguistique et qui est actuellement mon mari. Ça a complètement changé. Ça a changé aussi mon approche et ma façon d'apprendre et de voir les langues. E dopo questa esperienza con il francese ho cominciato l'italiano e l'ho affrontato in modo completamente diverso. Ho cominciato con l'ascolto, ho imparato soprattutto da sola con i podcast, con i video e poi anche volevo parlare, quindi volevo trovare qualcuno per fare uno scambio linguistico e ho scaricato Tandem. All'inizio non mi è piaciuto tanto, ricevevo tanti messaggi e per me è un po' come Vinted. Ci sono troppe opzioni e alla fine non riesco a scegliere niente. Ma ho cominciato a parlare con un italiano, con un ragazzo italiano che imparava anche lui il polacco. Questo era in 2021, mi sembra, e adesso siamo in 2026. E siamo ancora in contatto e impariamo sempre le lingue insieme. Och samma sak hände med svenskan. Jag började prata med svensk tjej på Tandem och hon gillade röstmeddelanden och jag hade jättesvårt att förstå talad svenska. Och ja, det var perfect listening por Tandem. E com o português foi muito parecido. Eu me lembro pensar no início, não é possível fazer piadas em português, mas é possível e sim, eu gosto da gramática, então esse me ajudou, claro. Mas o que me ajudou realmente foi conversar com brasileiros reais no Tandem, foi o YouTube também. Foi nesse momento que o português também deixou de ser uma língua do livro e virou uma língua real. Сейчас я учу русский язык, но благодаря моим студентам я уже знаю нескольких носителей языка, и я регулярно сейчас делаю польско-русские обмены, языковые обмены. И да, мне кажется, что это самое важное в изучении языков. Найти человека, с которым тебе действительно нравится разговаривать. Also Deutsch. Als ich angefangen habe, schien es unmöglich und ja, Deutsch, ich finde Deutsch immer noch schwer. Aber eine meiner Schülerinnen ist tatsächlich eine Deutschlehrerin und wir hatten diese Sprachaustausche und ja, das hat mir sehr geholfen. Und ja, dank unseres Unterrichtsstunden habe ich verstanden, dass Gespräche die schnellste Methode sind, eine Sprache zu lernen, weil es dich zwingt, Fehler zu machen. Pero si me conoces mejor, ya sabes que ahora estoy aprendiendo español. Entiendo mucho, pero todavía me siento bloqueada cuando intento hablar. Y no consigo encontrar a nadie que tenga tiempo para un intercambio de idiomas. Entonces pensé, ¿por qué no probar
Tandem otra vez. Y esta vez voy a mostrarte exactamente cómo lo uso yo para que tú también puedas usarlo para aprender polaco. I to też jest idealny moment, żeby skorzystać z tej aplikacji, bo mam dla Was specjalny kod, ale tylko dla pierwszych 100 osób, które mogą skorzystać z wersji Tandem Pro za darmo przez 7 dni. Możecie sobie ten kod zapisać na później albo na teraz i do dzieła. Razem ściągamy aplikację i uczymy się języka. Najpierw oczywiście musimy znaleźć tę aplikację Tandem, więc szukamy i ściągamy aplikację. Potem, kiedy już możemy ją otworzyć, to możemy wpisać nasz e-mail i nasze hasło. Nie wiem, dlaczego mi otworzyła się w języku rosyjskim, ale na szczęście uczę się rosyjskiego, więc dałam sobie radę. Potem musiałam zweryfikować e-mail, więc pamiętajcie, żeby wejść jeszcze na swojego maila i wpisać swoje dane, imię, nazwisko, datę urodzenia, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną i potem wybieramy nasze zdjęcie profilowe. Ja wybrałam takie, jakieś pierwsze, lepsze. I potem wybieramy nasze języki, więc pierwszy język to nasz język ojczysty, następny język to w jakim języku potrafimy się porozumiewać płynnie i potem jakich języków się uczymy. I tutaj możemy wybrać dowolną opcję języków, które chcemy. Jak widzicie, jest ich bardzo dużo. Ja wybrałam sobie tutaj hiszpański i niemiecki, żeby móc już ćwiczyć te 2 języki, na których najbardziej mi teraz zależy. I potem czekają nas jeszcze pytania. Czeka nas kilka pytań. Pierwsze pytanie to o czym lubisz rozmawiać i wpisujecie swoją odpowiedź tutaj, o czym lubicie rozmawiać. Następne pytanie to jaki byłby Twój idealny, wymarzony partner do rozmowy. I kolejne to jaki jest Twój cel właściwie w nauce tych języków. Potem niestety musimy troszkę poczekać, bo Tandem ma taki system bezpieczeństwa, że nie możemy od razu przejść do wiadomości, ale musimy zaczekać na weryfikację. U mnie to zajęło właściwie kilka minut, ale wiem, że może zająć nawet do kilku dni, więc jeśli nie chcecie czekać, to musicie być właśnie użytkownikiem wersji Pro, wtedy nie czekacie. I tak jak widzicie, wersja Pro też jest fajną opcją. Możemy mieć tutaj możliwość znalezienia osób, które są najbliżej nas. Możemy nawet robić transkrypcję wiadomości głosowych. Dlatego, tak jak widzicie, wersja Pro daje nam dużo dodatkowych możliwości. Kiedy już jesteśmy zaakceptowani w tej społeczności, to możemy już wybierać osoby, z którymi chcemy rozmawiać. Patrzycie sobie na ich profile, na to, czym się interesują, o czym lubią rozmawiać, jakich języków się uczą i jeśli macie ochotę, wysyłacie swoją wiadomość. Możecie też wysyłać wiadomości głosowe i, tak jak mówiłam, nawet robić te transkrypcje z wiadomości głosowych, co według mnie jest cudowną opcją, ale to już dla wersji Pro. Podobnie to, co ja uwielbiam chyba też najbardziej na Tandemie, to jest wersja poprawiania wiadomości. Możecie poprawiać czyjeś wiadomości, wpisywać dobrą, poprawioną wersję i czujecie się wtedy właśnie jak nauczyciele języków. No i ta opcja też dla użytkowników Pro, czyli tłumaczenia. Wybieracie sobie, na jaki język chcecie przetłumaczyć daną wiadomość i ją tłumaczycie. I ja tutaj wybrałam polski. To też ciekawe rozwiązanie. Można się też czegoś nauczyć z tego. W wersji Pro chyba najbardziej spodobała mi się ta funkcja, że możesz znaleźć osoby, które są bliżej Ciebie i faktycznie wtedy ta wymiana językowa jest może lepsza dzięki temu. I też to, że są lepsze filtry, jednak możesz szybciej znaleźć osobę, która ma takie podobne zainteresowania do Ciebie i nie trafiasz w tę pułapkę wielu wiadomości, w którą ja trafiłam na samym początku, o której Wam opowiadałam. Bardzo podobają mi się też language parties i na pewno będę z nich korzystać, bo nie korzystałam z nich przy poprzednim używaniu Tandema, ale one są dla wszystkich, nie tylko dla użytkowników Pro, więc bardzo Wam polecam, bo nawet jeśli nie chcecie się udzielać i macie gorszy dzień, to po prostu możecie słuchać i niczego nie mówić, słuchać tego po prostu jak podcastu ludzi, którzy sobie rozmawiają w
języku, którego się uczycie. Znalazłam już kogoś do nauki hiszpańskiego, więc mam nadzieję, że za kilka lat tutaj wrócę i powiem Wam, tak jak w przypadku włoskiego, że już od 5 lat czy więcej mamy ze sobą kontakt i nadal uczymy się języków razem. Bo tak jak Wam mówiłam, to właśnie to jest najważniejsze w nauce języka. Znaleźć kogoś, z kim naprawdę macie ochotę rozmawiać i kto niekoniecznie będzie Waszym nauczycielem, ale po prostu kolegą, koleżanką, kimś, z kim macie ochotę rozmawiać po polsku. Język przestaje być wtedy jakimś szkolnym przedmiotem, ale staje się faktycznie czymś, co służy do komunikacji z prawdziwymi ludźmi i to wtedy właśnie nauka języka staje się ekscytująca, staje się czymś, czego nie możecie się doczekać, co macie ochotę robić. Jeśli chcesz spróbować tej wersji Pro, to wszystkie jeszcze kody znajdziesz oczywiście w opisie filmiku, w komentarzu na dole, więc tam ich szukaj, wyświetlają się one też na ekranie jeszcze raz, żebyś ich nie zgubił, nie zgubiła. I koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak wy uczycie się języków, czy korzystaliście już kiedyś z Tandema, a jeśli tak, to jakiego języka się uczyliście, czy to był polski i czy pomogło Wam to w nauce polskiego. Jestem bardzo, bardzo ciekawa i czekam na Wasze komentarze. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa, pa!